Siemaneczko na kanale Do Roboty, z tej strony Wojtek Kaczmarczyk, a my dzisiaj znajdujemy się w Białymstoku, w firmie produkującej catering dietetyczny Kuchnia Wikinga. Ponad 120 000 posiłków dziennie, trafiających później pod drzwi klientów w całej Polsce, więc naprawdę skala jest przeogromna. Myślę, że zostaniecie oglądając ten odcinek do samego końca, bo będzie się działo. Zostawcie już łapkę w górę, a my bierzemy się do roboty. Co tutaj się gotuje? To jest coś, co nie może trafić do naszego konsumenta. Dobrze, Dobre mam tempo. jesteś wydajnym pracownikiem. Dobre tempo. Jak widać patelnie po 200-250 litrów. Czyli wszystkie ciastka, które jemy w tej diecie, wszystkie jakieś słodkości, tym podobne, wszystko wychodzi z tej hali. Śmiało. Czekaj! Widzę moje placki. Smaku jest ok. Nie jest okej, no dobra. 140, mamy 141, no idealnie. Idealnie. Każda dieta składa się z 5 posiłków. W tym momencie pakujemy 130 000 pudełek. Więc 4 duże tiry, nowo zakupiony magazyn przeładunkowy w Warszawie. Sporo sprzętu, sporo ludzi tutaj pracujących, więc chodźcie z nami. Naszą historię z produkcją cateringu dietetycznego rozpoczynamy z Marysią i również z przyjęciem towaru, bo tak to zazwyczaj wygląda. Tak, nasze sprawdzanie jakości zaczyna się od przyjęcia towaru. W pierwszej kolejności sprawdzamy temperaturę. Czy temperatura zgadza się z tymi wytycznymi, które my od nich jakby wymagamy. Okej, czyli jak to są warzywa, no to muszą być w jakiejś odpowiedniej temperaturze, Tak, to od- wszystko musi być chłodzone, wydruki i ty tutaj termometrem Tak, wchodzisz w do razie środka. czego jak mam wątpliwości zawsze mogę sprawdzić dodatkowo tym agregatem. Okej. I osoba wyciąga powiedzmy ten towar, wsadzamy już go do środka i tam jest kolejna kontrola. Tak. Okej, no to co, no to bierzemy się za robotę i sprawdzamy jakość tych produktów, tworzymy te posiłki i wysyłamy do tysięcy osób w całej Polsce. Nie ma na co czekać. Bierzemy się do roboty, chodź. Tak. Z Marysią przyjęliśmy towar, teraz jesteśmy z Mariuszem i trzeba się tym towarem zaopiekować. Tak. Jesteśmy w buforze magazynowym. Naszym zadaniem jest sprawdzenie, czy towar, który wstępnie przyjęliśmy, odpowiada naszym standardom jakościowym. Pobierzemy sobie teraz próbki surowców i dokonamy takiej prostej, szybkiej analizy, czy ten surowiec spełnia nasze wszelkie oczekiwania i zadowoli naszych klientów. Okej, czyli każdy towar jest tak sprawdzany, czy ten, co przed chwilką przyjęliśmy z Marysią, czy ten, co tutaj stoi, każdy produkt jest sprawdzany. Tak, zanim surowiec ten dotrze do produkcji, jest sprawdzany kilkukrotnie, tak aby ta jakość zawsze była na najwyższym poziomie. Wygląda to tak, pobieramy sobie 3 losowe próbki surowca Okej. i mamy przygotowane stanowisko do oceny sensorycznej. Udamy się teraz z tymi kapustkami i dokonamy oglęcin. Także zapraszam, będziesz mógł podziałać. Proszę, wykonać sobie teraz analizę. Rozetnij proszę folię z tej kapustki. Żeby jeszcze siebie z rana nie rozciąć, nie? Tak, trzeba uważać, żeby tutaj standardy bezpieczeństwa były na najwyższym poziomie. Dobra. I tak, przecinamy surowiec wzdłuż rdzenia, tutaj po tej części, do samego końca. Aha. I to jest przykład surowca nieprawidłowej jakości. Tego surowca nie możemy przyjąć. Aha. Ma on oznaki zgnilizny, ma przebarwienia brązowe. To jest coś, co nie może trafić do naszego konsumenta. Czyli co, taki surowiec, który odebraliśmy i sprawdziliśmy, no to wiemy, że co, że cała partia będzie teraz niedobra, czy... Tak, każda pojedyncza sztuka, która będzie niezgodna, dyskwalifikuje już całą partię. Wiadomo, że ten surowiec, my nie jesteśmy w stanie przy przyjęciu przekroić każdej tej kapustki. Ona wiadomo, że będzie później weryfikowana jeszcze na drodze produkcji, ale moim zadaniem tutaj jest, aby nie dopuścić ani jednej sztuki, która potencjalnie może być nieatrakcyjna. Także tą całą partię tej kapusty pekińskiej będziemy reklamować. No dobra, no to przechodzimy do dalszego etapu tej obróbki. Tak, zapraszam. Jesteśmy w chłodni warzyw.
Nazywamy to chłodnią warzyw brudnych, ponieważ one jeszcze podlegają obróbce wstępnej brudnej. Są myte, doczyszczane z racji specyfiki surowcowej. W naszych magazynach stosujemy takie bardzo proste oznaczenie FIFO. FIFO jest systemem, który decyduje o kolejności pobierania surowców do produkcji. Surowiec, który wjechał do nas najwcześniej też jest używany do produkcji, tak aby nie magazynować tych najstarszych surowców. I są to surowce do zużycia w pierwszej kolejności, w drugiej kolejności, jeżeli nie ma jedynki, no i w ostateczności 3. Najrzadziej jest to stosowane, ponieważ zawsze jakiś tam minimalny zapas surowcowy posiadamy na magazynie. I osoby, powiedzmy, już z produkcji tutaj przychodzą, czy też wyznaczone osoby, żeby te surowce pobrać, tak? Tak, towar jest wydawany wewnętrznie przez naszych magazynierów, czyli produkcja zgłasza zapotrzebowanie na ten surowiec, magazynierzy odpowiedzialni za ten magazyn wydają surowiec do produkcji. I tutaj można liczyć, wiesz, w setkach tysięcy dań, produktów, które tworzycie, to skąd się magazynujecie, skąd są te towary? To jest jak hurtownia już można powiedzieć, nie? Tak, zaopatrzamy się w naprawdę dobrych hurtowniach ze sprawdzonymi surowcami. My mamy nadzór też nad producentami rolnymi, kontrolujemy to wszystko, tak aby mieć pewność, że te warzywa i owoce są najświeższe, najwyższej jakości i przede wszystkim, co istotne teraz, niepotrasowane chemicznie na potęgę, bo to też warto podkreślić i o tym warto wspominać. Tak, jesteśmy teraz w śrusie dezynfekcyjnej, dezynfekujemy tłonie, wcieramy w skórę dezynfekant, no i jeszcze dodatkowo zabezpieczymy sobie dłonie rękawiczkami jednorazowymi, ponieważ będziemy wchodzić w strefę otwartej produkcji, także tutaj zmieniamy też swój ubiór, zabezpieczamy się, aby produkcja była pod każdym kątem zabezpieczona. W tym pomieszczeniu odbywa się obróbka czysta warzyw, czyli dokonywane są wszelkie czynności związane z obróbką czystego, wyselekcjonowanego już surowca. Tak jak widzimy w tle, jest to siekanie, rozdrabnianie na mniejsze kawałki, porcjowanie na cząstki określonej wielkości. Także tutaj nadajemy kształt naszym warzywom, aby były atrakcyjne i przygotowane pod specyfikę naszego dania. Obróbka wstępna odbywa się ręcznie, ale również maszynowo. Wykonywane są tutaj składniki surówek na przykład i wszelkich sałatek. Także wszystko, co związane z obróbką warzyw i owoców już na czysto, to tutaj ta silna ekipa to wykonuje i przygotowuje nam ten surowiec pod konkretne dania. Czyli tutaj już mniej ręcznie, a bardziej automatycznie kroimy Jesteśmy kapustę. przy automatycznej szatkownicy warzyw. Poniekąd używamy też takich zautomatyzowanych rozwiązań z racji skali naszej produkcji. Dodatkową zaletą tego urządzenia jest idealny stopień rozdrobnienia, w tym przypadku kapusty pekińskiej. Każda cząsteczka będzie miała identyczny wygląd i rozmiar, więc jest to też atrakcyjne dla naszych klientów. Ale to jest fajne, bo widzowie kanału Do Roboty pewnie rzadko, ja tak samo, widzieli taką maszynę, bo raczej na zwykłej kuchni, nawet w restauracji nie ma aż tak wielkich maszyn do szatkowania, powiedzmy, kapusty pekińskiej, nie? To jest niesamowite, że wiesz, normalnie w kuchni może jest jakiś większy blender, czy kroimy to ręcznie, a tutaj ta maszyna jest przeogromna. Tak, no skala produkcji nasza jest również ogromna. Tak jak rozmawialiśmy przy przyjęciu surowców, mamy tutaj to przeszatkowanie na przykład 2 palety kapusty pekińskiej, więc to też pokazuje naszą skalę. Czyli tutaj oprócz pracy osób, które powiedzmy szatkują, tną i tym podobne, ty jako kontrola jakości też masz swoje tutaj zadania. Tak, przede wszystkim musimy dbać o
czystość urządzeń używanych do produkcji oraz wszystkich akcesoriów, których pracownicy używają. Między innymi noży, desek, to wszystko musi być czyste i zdezynfekowane. Widzisz tutaj urządzenie, które jest przygotowane do pracy, do produkcji. Przed rozpoczęciem takiej pracy my jako dział jakości popieramy wymaz z tej maszyny. Posiadamy luminometr, który bardzo szybko i sprawnie pokazuje nam, jaki jest stan higieniczny tego urządzenia. Także pobierzemy sobie wymaz z komory załadunkowej urządzenia. To jest przed pracą tej maszyny, Tak, tak? tak. Jest to maszyna, która jest przygotowana. Mamy takie wymazówki. O, możesz kliknąć, proszę. Co, tak? Do końca wklikujemy i mieszamy, tak aby ten proszek nam się rozpuścił w tej probówce. Wrzucamy to do urządzenia i zaczynamy analizę. Mamy wynik 28, jest to bardzo czyste urządzenie. Taka norma, którą my stosujemy, to jest 1000 jednostek. To jest bardzo czyste, zdezynfekowane urządzenie. Ten wynik jest satysfakcjonujący. Przekazujemy liderowi sekcji, że mogą używać tego urządzenia do produkcji maszynowej. Czyli tu już za chwilkę kolejna produkcja kolejnych surówek, Tak. warzyw i tym podobne będzie się odbywała. A my przechodzimy dalej, mamy już poszatkowaną kapustę, więc trzeba coś z niej zrobić. Z przygotowania tych wszystkich warzyw przenieśliśmy się już na przeogromną kuchnię. Mariusz, powiedz mi, co tutaj się dzieje? Czy tutaj są wszystkie tworzone procesy gastronomiczne, czy to jest jakaś część produkcji? Jest to nasze serce zakładu. Tutaj cały asortyment jest produkowany. Mamy najróżniejsze asortymenty. Od pasztetów warzywnych poprzez wykwintne dania typu premium. Okej, ale to też jest tak, że co powiedzmy osoba czy też szef kuchni wymyśli jakieś danie, to jesteście w stanie tu stworzyć, czy musicie nie wiem, przerabiać jakąś linię produkcyjną, czy przeprogramowywać maszyny, które to robią? Są to maszyny uniwersalne, także nie musimy dostosowywać naszego osprzętu do dań. Także mamy tutaj bardzo szerokie pole możliwości, jeżeli chodzi o produkcję. Sztab ludzi, którzy pracują nad tym, aby te były dopracowane posiłki. Każdy jeden posiłek jest omawiany przez dietetyków, technologów oraz kucharzy. Także również mamy możliwość na etapie produkcji na dostosowanie, mówiąc kolokwialnie, dostrajanie tych potraw. Czyli wszystko się da tu zrobić, co byśmy nie wymyślili. Jak najbardziej. Tutaj ograniczy nas tylko właściwie nasza wyobraźnia. No to jak trzeba będzie, to ja tą wyobraźnię pobudzę, żeby były jakieś ciekawsze jeszcze bardziej posiłki, choć i tak są naprawdę ciekawe, co później zobaczycie jeszcze w tym materiale. Ale na razie myślę, że przejdziemy się po tej kuchni, żebyście, drodzy widzowie, zobaczyli skalę tego całego projektu, bo to nie jest kuchnia w restauracji, która też robi wrażenie, ale to robi naprawdę przeogromną skalę, sporo sprzętu, sporo ludzi tutaj pracujących, więc chodźcie z nami. Tutaj przeogromne garnki, można tak to nazwać, że to są wielkie garnki. Co tutaj Tak. się gotuje? Tutaj jesteśmy w stanie ugotować różnego rodzaju zupy. Pojemność takich wielkich garnków? Pojemność to jest około 300 litrów. 300 litrów takie garnki mają, czyli jesteśmy tutaj naprawdę w stanie zrobić przeogromne ilości posiłku. To jest jakiś sos, zupa, co to jest? Tutaj w chwili obecnej gulasz warzywny. Okej, produkujemy. i takich garnków, jak widzę na horyzoncie, mamy 4, 6, z 10 sztuk. Dokładnie. 10 sztuk i w każdym jest gotowane coś innego. 300 Dokładnie. litrów. To jest naprawdę przeogromna ilość. Tutaj w tle robią są jakieś surówki, coś takiego. Za naszymi plecami mamy stanowisko do przygotowania farszu oraz sosu. Tutaj pracownicy dozują odpowiednie komponenty, składniki do półproduktów, które będziemy tutaj właśnie gotować. Ale kto o to dba, o tą ilość tych produktów, o to wszystko, te składniki? Bo widzę, że tutaj ludzie pracują, można powiedzieć, półautomatycznie, czyli wiedzą, to wrzucamy tu mieszamy, tu robimy to. Skąd oni to wiedzą? W głowie mają? Do każdego naszego dania jest wpisana receptura. I tutaj w naszej firmie jest podwójna kontrola, czyli pracownik z recepturą naważa odpowiednie składniki, my wyrywkowo sprawdzamy, czy ta ilość jest zgodna. Także tutaj staramy się wyeliminować ryzyko błędu. Okej, i tutaj mamy kolejne piece, to są piece Tak. jak w piekarni. Tutaj co, Tak. ziemniaczki jakieś, coś takiego nam się tutaj piecze, gotuje, tak? Dokładnie. To są piece konwekcyjno-parowe.
Także mamy tutaj, to jest kluczowy nasz punkt do kontroli tej jakości, bezpieczeństwa żywności tych produktów. Mamy tutaj, są to nowe rozwiązania, mamy możliwość zadania temperatury, która ma być osiągnięta w półprodukcie w środku geometrycznym, tak? Czyli na przykład chcemy osiągnąć 74 stopnie, ten piec konwekcyjno-parowy, on ogrzewa tą kubaturę aż do czasu osiągnięcia tej temperatury w środku, więc mamy 100% pewność, że ten wyrób jest dopieczony, jest po obróbce termicznej. Teraz z tej wielkiej kuchni spotkaliśmy się z szefem kuchni, za nami przepiękne zapachy unoszące się bardzo dobrych posiłków, ale pytanie o tych pracowników, którzy tutaj działają w tej sekcji gastronomicznej. Czy to są osoby z gastronomią związane, kucharze, czy osoby może związane z produkcją? Jak to wygląda? W większości to są kucharze z doświadczeniem, z dużym doświadczeniem, bo tutaj naprawdę przy tych maszynach, które pracujemy, no troszeczkę różnią się od tych w domu, garnuszków i tak dalej. Jak widać patelnie po 200-250 litrów. Za nami również kotły, które mają po 500 i 300 litrów. Więc wszyscy kucharze najpierw są szkoleni na odpowiedniej maszynie przystosowanej do pracy. I to jest tak, że każdy ma przez cały czas jakąś swoją działkę, że na przykład jedna osoba tylko robi naleśniki, druga tylko robi zupy, czy są jakieś zmiany? W większości tak. Są osoby dopisywane do danej roboty, którą musimy wykonać. I cały czas powiedzmy to robi, ale też jako jesteś szefem kuchni, to ciekawi mnie i widzę na pewno zmiana powiedzmy procesów tutaj, bo wiesz, teraz robimy ziemniaki, naleśniki, ale za chwilę pewnie będziemy robili bitki czy cokolwiek innego. Kto decyduje o tym, jak tu się zmienia, wiesz, cały proces produkcyjny? Cała kuchnia podzielona jest na sekcje. Tutaj na przykład mamy sekcję sosy, kasze, zupy. Dalej mamy tak zwane placki, na których wykonujemy jakieś placuszki, babki, zapiekanki. Każda sekcja ma 2 liderów. Ci właśnie liderzy odpowiadają za cały przebieg pracy, za plan tej pracy. Czyli oni stricte nie gotują, ale pilnują tego wszystkiego, żeby to szło krok po kroczku. Również gotują, ale przede wszystkim są od pilnowania tej pracy. A ty jako szef kuchni, jakie jest twoje tutaj działanie? W sumie spore. Od pisania menu, od przejścia na kuchnię i sprawdzenie, czy wszystko jest w porządku, posmakowanie produktu. Czyli to co najlepsze. Tworzymy menu, smakujemy, a reszta się powiedzmy gdzieś tam w tle gotuje, a ty musisz tego dopilnować. Dokładnie tak. No to takim szefem kuchni fajnie być w takiej wielkiej gastronomii, bo codziennie przeogromna ilość różnych posiłków do spróbowania, nie? Bardzo dużo, tak. Okej, dzięki. Z tamtej hali przenieśliśmy się do drugiej hali, czyli do cukierni, która też jest waszą własnością. Tutaj robicie wszystkie cukiernicze produkty. Tak, jest to nasza nowa hala, którą niedawno otworzyliśmy. Jest większa, zdecydowanie i bardziej nowoczesna. Nowoczesna. I czyli wszystkie ciastka, które jemy w tej diecie, wszystkie jakieś słodkości i tym podobne, wszystko wychodzi z tej hali. Tak, tak. I to jest produkowane tutaj. Tutaj widzę dużo takich, można skojarzyć te maszyny z małą cukiernią, ale jest to przeskalowane. Tak, już jest tutaj na większą skalę, maszyny są już pod większą ilość produktów, także no już tutaj taka duża piekarnio-cukiernia. Dużo piekarnia, cukiernia, ale ty masz jakieś powiedzmy wykształcenie związane z cukiernictwem, czy raczej doświadczenie? Bardziej doświadczenie, wykształcenia nie mam, ale od 6 lat się szkolę jako cukiernik, jeżdżę na szkolenia, a już od 4,5 roku pracuję tutaj w Wikingu. Okej, i ty też tworzysz te przepisy, znaczy może nie tworzysz, ale mówisz co trzeba zrobić w kolejnych dniach. Tak, ja ustalam całe menu na dany tydzień oraz receptury pod ciasta, które wychodzą z naszej cukierni. Okej, i około ilu pudełek dziennie tutaj wychodzi, jeśli chodzi o cukiernictwo? Tworzymy około 21 tysięcy pudełek, co się przelicza na około 3 ton produktu jednego dnia. Dziennie 3 tony Tak. słodkości samych, 20 tysięcy pudełek dziennie. To jak się czujesz z taką, wiesz, wizją, że siedzisz sobie przy biureczku i mówisz, dzisiaj powiedzmy 20 tysięcy osób zje, nie wiem, jakieś tam babeczki czy coś słodkiego, dobrego. Nie, no dobrze, no jest trochę, że tak powiem, odpowiedzialność No duża, właśnie. jest trochę stres, ale
myślę, że jest Ale, dobrze. ale to jest chyba najfajniejsza funkcja, znaczy nie mówię, że inne są mniej ważne, ale słodkości, no słodkości, Jest na pewno słodko. no tak, i dbasz o to, żeby 20 000 osób, powiedzmy, zjadło coś słodkiego i było z tego powodu zadowolone. No ja bym się cieszył, bo powiedzmy, wiesz, ziemniaki, mięso, no spoko, to się je, ale słodkości to są słodkości, nie? I później z tej hali, to co już jest tutaj przygotowane, przenosi się do hali numer 2, gdzie już jest to pakowane. Pakowane, tak, na naszą pakowalnię. I to wszystko jest tam ozdabiane. Tak, jest ozdabiane, każde ciasto jest oddzielnie pakowane w oddzielne pudełko, obklejane, zgrzewane i wyjeżdża to już na kolejną halę. Czyli stąd do sortowni, gdzie wszystkie paczki, co zobaczymy też pod koniec tego materiału, są już pakowane do tych toreb i co wyjeżdża już na całą Polskę. Tak. Ale fajnie masz. Ja się cieszę, bo słodkości są super. Każdy chyba lubi słodkości, więc fajnie, że karmisz ludzi tymi słodkościami, nie? Ale to są też takie, widziałem, kwit słodko. O, tu mamy Tak. buraki, nie? Za plecami. Tak, Buraki, tak, kwit, tutaj deseny. też idzie i cukinia, burak, marchewka, także Czyli nie wiadomo, co można tam spotkać. Ale burak, co to, ciasto burakowe? czekoladowe. Czekolad- Z burakiem, tak. Wow, to chyba tego jeszcze nie jadę, nie miałem. Ja chyba nie mam aż tak fit diety. Ja mam po prostu taką dietę, żeby dobrze pojeść. Czyli buraczek, słodkości. Ale jest bardzo dobry i burak jest praktycznie niewyczuwalny. Okej, to ja poczekam Polecam. na zajutrz, zjem sobie to. Jak już Dobrze. przyjedzie do mnie pod dom, to ja zamówię sobie z burakiem. Dobrze. Dobra, lecimy dalej. Teraz informacja dla wszystkich, którzy korzystają z kuchni Wikinga. Jak jutro dostaniecie takie słabszej wizualnie jakości te placki, to znaczy, że ja je robiłem, nie? Bo pierwszy raz w życiu robię placki taką maszyną. Ale co, dam radę? Jedno kliknięcie? Jak najbardziej. Śmiało, śmiało. Czekaj! To nic. Czekaj, widziałem, że ta pani tak kręciła. O, tak. Śmiało. No idzie mi to znakomicie. Bardzo dobrze. Wyrobiłem się już. Czyli jednak te placki będą spoko wizualnie. Zaraz zobaczymy, jak się wypieką. Przejdziemy na drugą stronę i od razu zrobimy tą kontrolę jakości, na którą tutaj dajemy dużą wagę. Uwaga, myk. Dobrze mi to idzie już, co? Jak najbardziej. Patrz. Taśmy mi brakuje. Widzę moje placki. Jako, że dzisiaj pracuję w dziale jakości, to chyba z tą jakością będzie to miało mało wspólnego. Zaraz zobaczycie, znaczy smakowo będą takie same dobre jak wszystkie inne, ale zobaczycie kształt, szczególnie tych pierwszych, które mi się połączyły. Uwaga, wyjeżdżają. Z sercem do niego podszedłem, nie? Dokładnie, niestety nie spełniają naszych kryteriów, ale żeby się nie zmarnowały, na pewno weźmiemy je na panel degustacyjny. Weźmiemy, to ja na razie gdzieś się tutaj sobie z boku odłożę. A te? Przepiękne już są, nie? Jak najbardziej Proszę spełniają bardzo. nasze kryteria. Ej, udało mi się to, czyli mimo wszystko, drodzy widzowie, jeśli... ten rozwaliłem, za szybko do niego podszedłem. Może. Czyli mimo wszystko, jak jutro dostaniecie placuszki, czy kiedy to oglądacie, nieważne, to one są spod mojej ręki i są przepiękne, zobaczcie. Oddaję to w ręce profesjonalisty, mimo wszystko te placuszki według mnie, no, fikola są normalnie, bardzo dobre. Super, ale jeszcze dzisiaj tego spróbujemy po zapakowaniu. Tutaj też widzowie pewnie się zastanawiają, jak to wszystko wygląda w procesie już po usmażeniu, po ugotowaniu, bo to też trzeba schłodzić, żeby te posiłki nie były pakowane na ciepło. Dokładnie tak. Mamy tutaj za naszymi plecami szukówkę, chłodnię szukową. Jest to nowoczesne rozwiązanie, które umożliwia nam odpowiednie schłodzenie dania wyrobu gotowego, tak aby on był odpowiednio schłodzony również na powierzchni i w środku geometrycznym półproduktu. I dopiero później to idzie na pakowalnię, jak już Dokładnie jest schłodzone. tak. Nie możemy dopuścić do pakowania półproduktu, który jest ciepły, tak? To jest kwestia jakości, kwestia tego zaparzenia, skiśnięcia w opakowaniu. To teraz dochodzę do szefa kuchni, o tym, o czym rozmawialiśmy, czyli sprawdzanie jakości, tak? Czyli mamy te pancake'i, które zrobiliśmy, które już wyszły i musimy sprawdzić, czy one są takie, jak powinny. Już są po szokowaniu, już są schłodzone. Tak, najprzyjemniejsza część. Teraz kwestia, Spróbowanie. skąd mamy wiedzieć, jak mają smakować, nie? Pod jakimi aspektami to sprawdzamy? A smakują Ci? Smakują. To przede wszystkim to. Okej, Konsystencja, kolor. Smaku jest ok. nie jest okej, no dobra. Czyli
Czyli produkt zgodny. Piszemy tutaj numer potwierdzamy. partii, data produkcji, nazwa produktu Pancake Dieta Active. Wpisujemy i to dajemy już do działu jakości, tak? Żeby, Dokładnie tak. że jest to zaakceptowane. Akceptuję. Akceptuję swoim nazwiskiem, mogę to podpisać. Wojciech Kaczmarczyk, kanał do roboty. Pieczątkę przybijam, jest akcept, ale mimo wszystko zjem to do końca. Muszę do ostatniego kawałka sprawdzić, czy ta jakość jest. Śmiało mogę Nie. zostawić. Twoje też mogę? Będziesz chciała jeszcze? Jasne. Nie, jest super. Pieczątka przybita. Pancake'i zrobiłem, wysmażyłem, sprawdziłem ich jakość, teraz są spakowane, ostreczowane. Ja przyklejam tą naklejkę i przechodzimy do działu pakowania tych produktów, czyli pakowania w te pudełka. Tam też się tym zajmiemy, więc co? Bierzemy się do roboty, chodźcie ze mną, jedziemy. Oprócz pokazywania w dzisiejszym odcinku działu kontroli jakości, ze mną jest Marcin, szef produkcji tutaj, tak? Dyrektor produkcji, szef produkcji. Dyrektor produkcji, więc też tym tematem się zajmiemy. Tutaj już produkty są pakowane, pudełka są Zgadza się. pakowane. Ile dziennie pudełek pakujecie? W tym momencie pakujemy 130 000 pudełek. Okej. Na to składa się 18 diet. Każda dieta składa się z 5 posiłków, no, co nam daje sumę 130, tak jak powiedziałem, 1000 pudełek każdego dnia. Każdego dnia i każdego dnia rozwożone są te pudełka po całej Polsce. Zgadza się. od Suwałk do Szczecina, od Gdańska do Zakopanego. Tak, jechałem dzisiaj tutaj do Białegostoku i przyszedł mi SMS też o 5:30, że moja paczka do Gliwic doszła, więc dzień w dzień te paczki dochodzą do całej Polski. Setki kurierów. Zgadza się. Setki Tutaj kurierów. nie chcę wchodzić w kompetencje działu logistyki, ale nasza flota to jest 200 aut, przepraszam. 200 aut. Ogromna skala, ale tak jak powiedziałeś, cała Polska. Musimy każdego dnia dowieść paczkę, jak gazeta dzienna, codziennie musi wyjść. No tak, i tu też mnie ciekawi, no bo widzimy za naszymi plecami, powiedzmy, pakowanie sałatek, co to jest, tuńczyk? Nie, Zgadza się, tuńczyk. Tuńczyk, pomidor, jajko. I tutaj każda z osób ma swoją wyznaczoną, powiedzmy, swoje wyznaczone działanie, na przykład pakuje tylko jajka. I ciekawi mnie, powiedzmy, jak długo taki proces trwa, że jedna osoba na przykład co, 3 godziny tylko pakuje jajka, czy 6 godzin, 2 godziny? Dobre pytanie. Tak jak na początku wspomniałem, mamy 18 diet. Preferencje są różne naszych klientów. W zależności od diety. Są diety, które pakujemy, rozkładamy kilka godzin. To są nasze podstawowe diety, na przykład standard, a diety mniej popularne, na przykład jak Hashimoto, rozkładamy krócej. Więc każdy dzień jest zupełnie inny. Tak to wygląda w skrócie. No i każdego dnia inaczej przystosowujecie tą linię produkcyjną? Tak, tak. Tak naprawdę trudno jest tutaj wymienić wszystkie składniki, którymi operujemy, z którymi pracujemy, ponieważ jest to cała gama. Od wszelakich warzyw, owoców, nabiał, różnego rodzaju pieczywo. Czego nie powiesz, na pewno to używamy. Ale to jest tak, że rano, nie wiem, panie się spotykają w jakimś magazynie i mówią, dobra, ja dzisiaj rozkładam jajka, a ty rozkładasz pomidory i jutro się zmieniamy, czy jak? Kuchnia Wikinga to ogromny biznes, to tak nie działa. Menu jest przygotowywane z dużym wyprzedzeniem, kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Musimy wszystko zaplanować, nasi dostawcy muszą dostać informacje, ile czego potrzebujemy na dany dzień, ponieważ operujemy, pracujemy na najświeższych składnikach, więc nie jest to u nas magazynowane. No tak, no ale powiedzmy ilość tych posiłków, no wiadomo, kaloryczne jest, nie, 2000, 3000, 4000, to skąd dana osoba na danym stanowisku wie, że ma złapać, nie wiem, 6 pomidorów, nie 10, a 15? Okej. Dział dietetyki opracowuje rozpiski na każdą dietę i każdy pracownik dostaje taką rozpiskę przed rozkładaniem danej diety i doskonale wie, ile ma rozłożyć pomidorków, w tym wypadku, jeśli one są na sztuki, bądź ile gramów danego, Aha. I na przykład w tym sytuacji tuńczyka. Okej, czyli wiemy, że to jest na przykład, nie, to jest dieta 3000 kalorii, ale za 20 minut na przykład będzie znowu 2000 i panie się przestawiają, kładąc mniej pomidorów. Dobrze. Zgadza się. Okej, czyli dobrze to zrozumiałem, myślę, że wy, drodzy widzowie, również, ale niesamowite, 120
130 tysięcy. pudełek dziennie. Tak. Czyli możecie sobie pomnożyć przez ilość dni w miesiącu, bo niektórzy wiadomo, że w weekendy nie biorą, ale przez dni robocze chodzi. 130 tysięcy razy 20 dni roboczych. No, Dokładnie. jest skala. Dokładnie. Niesamowite, ale przepięknie się rozwijacie, bo ja obserwuję Wasz rozwój już powiedzmy od roku, odkąd zacząłem z Wami współpracę i korzystam z Waszych pudełek. To jest naprawdę niesamowite, nie? Ile etapów już przeszliście po kolei, nie? Dzięki naszej pracy, naszego zespołu oraz dzięki klientom, tak, których mamy. Ale To widzę wszystko tu jest jeszcze sporo placu na kolejne maszyny do pakowania. Nie? Jeszcze można się rozwijać. Każde wyzwanie podejmiemy, nie ma najmniejszego problemu. Tak Ilości jest. nie będą dla nas ograniczeniem. Dobra, to my idziemy dalej kontrolować Dzięki. tą jakość, żeby wszystko było quality. Dzięki wielkie. Czyli oprócz powiedzmy sprawdzania ilości tych posiłków, też sprawdzacie jego jakość już po zapakowaniu. Tak, pobieramy próby, bierzemy 6 posiłków z każdej diety według naszego harmonogramu wewnętrznego i wysyłamy to do laboratorium. I badamy pod kątem mikrobiologicznym i fizykochemię. Sprawdzamy aktywność wody, sprawdzamy pH naszych posiłków. Czyli my jako klienci wiemy i mamy pewność, że powiedzmy każdy z tych posiłków jest zdrowy, jest ok, jest bez Tak, żadnych tam że powiedzmy nie ma drobnoustrojów. żadnych drobnoustrojów i wszystko jest zapewnione jakościowo. I z każdego, powiedzmy, z każdej diety wybieracie tak Tak, wybiórczo 6. wyrywkowo 6 posiłków i zawsze jest wysyłany do laboratorium. Powróciliśmy do kontroli jakości, naprawdę skala robi wrażenie, więc też przechodzimy do tego, co też jest najważniejsze, czyli co? Mamy tutaj receptury. Jak najbardziej. Każdy pracownik ma za zadanie zadozowania odpowiedniego surowca w odpowiedniej ilości. Mamy tu receptury. Każdy pracownik wie, ile ma odpowiedniego surowca naważać na linii. Także w chwili obecnej pakujemy dietę standard 2000 kilokalorii. Mamy tutaj rozpiskę. Naszym zadaniem jako działu jakości jest upewnienie się, że aby na pewno ta gramatura zgodnie z rozpiską się zgadza. Jest to kluczowy moment, ponieważ jest to strefa ostatnia produkcji i nie mamy możliwości tutaj, nie mamy pola do popełnienia błędu. Także No tak, jak już bułkę spakujemy, to już jest spakowana. już to trafia już do klienta, tutaj już musi wszystko się zgadzać, tak, aby klient dostał to, co chce, to, co oczekuje. Najważniejsze, żeby za mało nie dostał, bo jak za dużo, to wiesz, to zje, nie? To już kaloryczność by się nie No zgadzała. tak. I tak źle, i tak niedobrze. Także dobrze. Wojtek, bardzo Ciebie proszę, weź proszę 2 pojemniki z linii. Jeść już, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie jemy, także weźmiemy sobie po jednym pojemniku Okej. i pójdziemy do przeważenia. Sprawdzimy, czy aby na pewno nie ma żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o tą pojemność. Także ustawiamy tutaj kilkukrotnie na zmianę, sprawdzamy poszczególne masy tych wyrobów gotowych. Ale każdego z osobna, czy co? Czy cały? Tak, jak najbardziej. Czyli co? Czyli teraz każdy z elementów akurat tego śniadania bodajże przekładamy do pudełka. Dokładnie tak. Tarujemy wagę. Okej. I co? I na I przykład zgodnie z rozpiską sprawdzamy masę wyrobu gotowego, poszczególnego składnika. 99 gramów. A to jest która dieta? Jest ta. Czyli się zgadza. Okej. 60. 60 górek. Zgadza się. Okej. I teraz co? Dobra. Jeszcze jedno pudełko. Dokładnie. I jeszcze Dobra. nam został twarożek. Twarożek inną łyżką. Ciężko to wybrać do tego, nie? Tak, jest to dosyć kłopotliwe. Ale to strasznie dużo takiej pracy dookoła tego wszystkiego jest, bo każdemu by się wydawało, wiesz, pokazujemy jak się to smaży, gotuje, przygotowuje, pakuje, ale tych wszystkich prac dookoła, typu właśnie kontrola jakości, kontrola tego, jest naprawdę przeogromna ilość. To się nawet
ludziom w głowach nie wyobraża. Jest tego bardzo dużo. Te 125 000 posiłków, które dziennie produkujemy, generuje bardzo dużo pracy. Tak, Takie jak właśnie, o najbardziej. której, jakbyśmy tego nie pokazali teraz na kanale do roboty, no to bym nie wiedział, że trzeba znowu, wiesz, zważyć, rozpisać. Wydawałoby mi się, no dobra, jak tam już ważą, no to jest spoko, to jest wyważone, nie? A ktoś jeszcze to musi kontrolować. No, dokładnie, podwójna kontrola jest tutaj wskazana, jak najbardziej. No to przejdźmy jeszcze do tych linii, bo też mówiłeś mi o detektorach metalu. Wojtek, nasze linie zakończone są detektorami metalu. Jest to potwierdzenie tego, że ciało obce nie znalazło się w wyrobie gotowym. Także tutaj mamy takie wewnętrzne procedury. Jeżeli produkt zostanie zanieczyszczony, tak, to od razu jesteśmy poinformowani, alarm nas informuje, że znalazło się w wyrobie jakieś zanieczyszczenie. Naszym obowiązkiem jako dział kontroli jakości jest sprawdzenie, co to jest, gdzie jest zagrożenie i cofnięcie się dalej, tak? Czyli jeżeli znajdziemy jakikolwiek element, no to musimy prześledzić cały skąd mógł się dostać to zanieczyszczenie. Przenieśliśmy się teraz do Natalii, do sortowni wszystkich posiłków, wszystkich paczek. I teraz moje pierwsze pytanie brzmi, mamy tutaj torbę, ona jest opisana, do kogo to pojedzie i co tutaj musimy do tej torby włożyć. Tak, na każdej torbie jest informacja, jaki jest w niej konkretny posiłek. Okej. I tutaj osoby, które pracują za naszymi plecami, najpierw czytają sobie, że na przykład śniadanie, drugie śniadanie, obiad i wiedzą, co włożyć do każdej. Dokładnie tak. Tak to właśnie u nas wygląda. Okej, i co? I pakują? Jak jest to spakowane, zszywają i gdzie to jest? Co dalej Tak, się i dzieje? następnie tak, paczka trafia na sortownię, gdzie jest skanowana, a następnie układana do konkretnych koszy. Okej, tutaj to wygląda jak takie, no, chciałem powiedzieć małe, ale duże centrum logistyczne, nie? Tak, to jest wielkie centrum logistyczne. Około ilu? 30 000 przesyłek? Coś koło tego, tak. 30 Mniej 000 więcej. przesyłek codziennie. Dokładnie tak. Ale też macie jakąś pauzę, no bo jak spakujecie przez cały dzień i później te posiłki się tworzą, to wtedy już nie pakujecie, czy to jest 24 na To jest dobę? 24 godziny na dobę. Produkcja trwa u nas cały czas. Okej, i produkcja i wasze pakowanie? Oczywiście tak. Okej, dobra, jest to naprawdę niesamowite, żeby się z tym wszystkim połapać, nie? No bo to wiesz, no, spakować to jedno, ale żeby wiedzieć, który kosz jest do czego przystosowany, to musicie tą wiedzę mieć, nie? Oczywiście tak, posiadamy taką wiedzę. Dobra, czyli pakujemy te posiłki i wysyłamy to dalej. Paczki mamy już posortowane, spakowane w takie kosze metalowe, ale widzę też tutaj wielkie ciężarówki, Łukasz, za nami. Jak to wygląda w ogóle w logistyce tego wszystkiego? No bo widzowie pewnie już wiedzą, oglądając ten materiał, że macie jeden punkt produkcyjny na całą Polskę i dostarczacie to wszędzie. Jak to wygląda logistycznie? Tak, no to jest, bym powiedział, bardzo trudne zadanie tak naprawdę, bo 125 000 posiłków dziennie, czyli mówimy ponad 25 000 paczek, musimy rozwieźć z jednego punktu. No i te paczki gdzieś tam w perspektywie 24 godzin muszą się znaleźć pod drzwiami, już gotowe do spożycia. I w obsłudze mamy zakres niemal całej Polski z tam drobnymi wyłączeniami. Więc 4 duże tiry, nowo zakupiony magazyn przeładunkowy w Warszawie i kluczowe kierunki przewozimy w naszym magazynie, przeładowujemy na mniejsze samochody do transportu. Tych samochodów dzisiaj jest ponad 200. I to są wasze auta też, tak? Tak, to jest, część oczywiście jest leasingowanych, ale generalnie jesteśmy właścicielami w ten czy inny sposób, w tej czy innej formie niemal wszystkich tych aut. Co więcej, każde auto to jest auto chłodnia, więc od momentu opuszczenia, a właściwie już od pewnego etapu produkcji, wszystkie nasze towary są przechowywane w ciągu chłodniczym i on nie jest nigdy załamywany aż do dostarczenia pod drzwi, więc... Okej, czyli w Warszawie jest przeładunek na mniejsze samochody, ale one jeszcze pewnie mają przeładunek na kolejne auta, tak? Już takie... Tak, to już w zależności od trasy, jak bardzo specjalistyczny potrzebny jest łańcuch do tego, ale to nie jest nasz jedyny magazyn przeładunkowy. Warszawa to jest ten główny, a później rozbijamy się już gdzieś tam na te mniejsze trasy, Niesamowite. Niesamowite też pod tym kątem, że ten sam zestaw adresów on nigdy się nie powtórzy, bo jeśli ty zamówisz paczkę dzisiaj, to dochodzi nam gdzieś tam
za 48 godzin jeszcze jeden adres, więc za każdym razem to jest trochę tak? inaczej. Bo to jest tak, co, że nowi klienci dochodzą, tak? Tak jest. Nowi klienci, zmiany adresów, Okej. komuś się kończy dieta, więc to nie jest takie proste do zaplanowania, ale No właśnie, bo to nie jest, że codziennie wozimy gazetę do tych samych kiosków, nie? Albo powiedzmy, no, ale no nie, no to w sumie paczki jak, nie wiem, firma kurierska też wozi, no codziennie na inne adresy. Może ma jakąś tam trasę, ale no nie każdy codziennie odbiera tą paczkę albo ją nadaje. To jest. niesamowite, że wielkie ciężarówki, które stoją za naszymi plecami, rozwożą powiedzmy posiłki, które rano czy przez cały dzień sobie jemy, nie? tak jest. Przepiękna historia, ale teraz też ważnym elementem jest to, żeby popróbować tego jedzenia, więc przenosimy się na kolejny etap. Jasne. Teraz element, który według mnie jest najlepszy. Kontroli jakości, czyli kontrola tej jakości już taka mocno organoleptyczna, sensoryczna, czyli będziemy po prostu jeść. Tak. Nasza praca polega też na jedzeniu. Tak naprawdę zbieramy się kilka razy na dzień. No takie panele, testujemy produkty bezpośrednio z linii produkcyjnej, które opuszczają naszą firmę. Oceniamy też próbki nowego asortymentu i przeprowadzamy również walidację posiłków na tle, jak wypadamy na tle naszej konkurencji. O, to też jest ważne. My również tego nie ukrywamy, porównujemy się z konkurencją, chcemy wiedzieć, na czym stoimy i na jakiej pozycji jest nasza konkurencja. Także zamawiacie dietę konkurencji. tak. Okej, no to musi tak to wyglądać. Tego aspektu nie ukrywamy, gramy w otwarte karty, także po prostu chcemy wiedzieć, jak funkcjonuje ten rynek. Jest to stosunkowo nowa branża. Cały czas walczymy o standard jakości w tej branży, także po prostu chcemy wiedzieć, co się dzieje również u naszej konkurencji. No pewnie. Także pozdrawiamy bardzo serdecznie. Te buraczki sam pakowałem, bo widzę, że to jest ten posiłek, który wcześniej robiliśmy. Więc co, no co, otwieramy? Działamy. Tak, otwieramy. Działamy. Nie ma co przedłużać, trzeba spróbować. Tutaj mamy 3 przygotowane posiłki, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, to kolejny test, czyli test posiłków również konkurencji. I co? I musimy przetestować, popróbować każdego, ale po co? Żeby co, wyciągnąć jakieś wnioski, czy? Tak, chcemy orientować się, jak działa rynek, w jaki sposób posiłki serwuje konkurencja. Wyciągamy z tego zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty. Cały czas się szkolimy, cały czas podnosimy nasz standard. No i tak jak wcześniej wspominałem, jest to stosunkowo nowa gałąź rynku i branży spożywczej. Cały czas to się rozwija, cały czas idziemy do przodu, narzucamy pewnego rodzaju standard dla konsumentów, więc w ramach takiego rozszerzenia jakości no, bardzo szeroko analizujemy ten rynek. Dlatego też oceniamy naszych dostawców. Nie wiem co jem, jakiś budyń chyba. Spróbuj to. Tak, jest to kaszka Kaszka. z bakaliami. Pamiętaj, że oceniamy te posiłki na ślepo. Nie wiemy, które pudełko jest nasze, które jest od naszych konkurentów. Oceniamy to, w jaki sposób wygląda danie, jak nam smakuje, jaką ma konsystencję, tak aby te wyniki nie były zakłamane. Tu sprawdziłem 3 rzeczy i każda smakuje dobrze inaczej. Tu było to bardzo takie liniowe. Sprawdźmy to trzecie. O kurczę, aż mi widelec pękł. Porządny placek. No, taki zbity. Ale suche. Truskawka Zdecydowanie placuszek jest za suchy. Truskawka Tak, ostra. Truskawka spoko, placuszek za suchy. Nie jestem pewien, czy ten dżemik tutaj aż tak nam zwiększy to wilgotność placuszka. No żeby raczej był byśmy musieli go mocno nasączyć. sosik. A tu też muszę zauważyć, że to jest bardzo fajne, że nie ludzie muszą testować powiedzmy 6 różnych cateringów i później powiedzieć ten dobry, ten niedobry i wybrać powiedzmy najlepszy, tylko wy możecie wiedzieć, że wasz jest najlepszy, bo sami testujecie i porównujecie się z konkurencją. Z jednej strony nie ma nic w tym złego, a z drugiej strony jest to bardzo fajny krok do przodu, no bo jesteście też krok od tej konkurencji do przodu. Na pewno oni też was testują. Na 100%. Na 100%, ale czemu, wiesz, nie dorównują do was, tego nie wiemy, bo ten posiłek, domyślam się, że ten jest wasz, patrząc po pudełku, więc no też jestem za nim, więc nie ma nic do ukrywania, czy też do podkolorowania, bo jest naprawdę bardzo dobry. Każda z tych 3 części jest zdecydowanie inna od siebie, jest dobra, więc ten test uważam też również 1,
później w sumie 2 i 2, bo tu był suchy placek, a tu było to takie liniowe i proste, więc test myślę przeszedł i co, zapisujemy sobie to do tego dokumentu, Tak. to przechodzi gdzieś tam dalej i też z tego są wyciągane wnioski. Dokładnie, na podstawie wyników, które szczegółowo opisujemy w tym naszym formularzu online, tworzymy raporty z takich naszych spotkań i z ocen posiłków, zestawiamy wyniki, tworzymy wykresy, to wszystko raportujemy wyżej i wyciągamy przede wszystkim z tego wnioski, bo wspomniany wcześniej suchy placek, mimo iż jest on od konkurencji, to on jest dla nas bardzo cenną informacją, bo wiemy i tak jakby podejmujemy kroki, żeby zrozumieć, w jaki sposób ten placek był wykonany i wyciągamy wnioski tak, aby u nas taki placek nie wyszedł z kuchni. I to jest najważniejsze, a my przechodzimy dalej. Podsumowując ten cały materiał, jestem teraz z Łukaszem. Witam Cię serdecznie. Łukasz, współwłaściciel kuchni Wikinga. Myślę, że bardzo fajny materiał nam wyszedł, bo skala tego całego projektu jest przeogromna. Mocno się rozwijacie. Ja też Was mocno obserwuję na Instagramie, na Facebooku. Co chwilę widzę nowe inwestycje, nowe budynki, nowy i większy rozwój. Jakie macie plany na kolejny, powiedzmy, rok? Plany to robić dalej to, co robimy. Planujemy zwiększyć sprzedaż około 50%. Chcemy wykorzystać ten moment na rynku, jaki jest, gdzie branża dopiero się rozwija. I chcemy teraz maksymalnie się poświęcić i wycisnąć tyle, ile się da. Ale chcecie, powiedzmy, przejąć cały rynek wszystkich cateringów dietetycznych, żeby jedli u Was? Tak brzydko mówiąc, chcemy zgarnąć jak najwięcej dla siebie i chcemy wykorzystać potencjał, który sami sobie stworzyliśmy tak naprawdę i stwarza nam też rynek. No tak, ale to jest bardzo fajne, bo mimo tej, można powiedzieć, masowej produkcji, no bo 130 000 posiłków dziennie, można już to nazwać hurtem i masową produkcją, cały czas jest ta jakość zachowana. To nie, widziałem, że w każdym momencie jest i sprawdzana ta jakość, zachowana, no i wszystko jest profesjonalnie prowadzone. Znaczy jakość to jest klucz. Dział kontroli jakości to jest obszar, na którym najbardziej się skupiamy, bo jedno to wydać 130 000 posiłków, a drugie to 130 000 posiłków później będą jedli klienci i później muszą zamówić ponownie, bo te zamówienia są cykliczne, średnio to jedno zamówienie trwa 14 dni, więc teraz musimy przez te 14 dni o klienta zadbać na tyle dobrze, żeby chciał te kolejne 14 dni po prostu nas dalej jeść. No i to jest najważniejsze i myślę, że tak z roku na rok tych klientów będzie coraz więcej. A jako, że jest to kanał do roboty, dzisiaj pokazałem w sumie pracę na różnych, a nawet na wielu stanowiskach, od produkcji przez dział kontroli jakości, przez inne działy. Powiedz mi, czy z tym rozwojem też wiąże się, powiedzmy, poszukiwanie nowych pracowników, czy jak to u Was wygląda? Znaczy cały czas poszukujemy pracowników. Tu u nas jest, branża jest specyficzna, bo stosunkowo niedawno się powstała i dopiero się kształtuje i tu jest właśnie ta szansa, że jeszcze nie do końca kto wie co i jak robić. I staramy się ściągać pracowników z Polski, ale takich, od których będziemy mogli się uczyć, dowiadywać nowych rzeczy. Głównie nasi pracownicy, którzy są z nami od 2-3 lat, zawsze staramy się ich wypychać wyżej, a osoby, których ściągamy z Polski, traktujemy bardziej nie jako obsadzenie na wysokim stanowisku, tylko jako pomoc i mentor do nauki dla naszych pracowników, bo nie da się oszukać u nas zaangażowanie jest na tak wysokim poziomie, że ciężko będzie znaleźć tam ludzi z Polski, którzy przyjadą i będą okazywali tak duże zaangażowanie, jak robią to ludzie, którzy tutaj są z nami od samego początku. No właśnie zauważyłem to mocno taką rodzinną atmosferę, nawet z pracownikami, którymi rozmawiałem tam na hali, powiedzmy poza ujęciami, to mocno taka rodzinna, że każdy się wspiera, każdy się cieszy, że tu pracuje i że może w ten rozwój swój czas inwestować. No tak, to jest chyba klucz, to jest całe klucz naszego sukcesu, że ta atmosfera tutaj jest, wszyscy się lubimy, każdy tu przychodzi. Mam nadzieję, że każdy tu przychodzi z uśmiechem na ustach i po prostu robimy coś razem i staram się to im tak pokazywać, że to wszystko dzięki naszej pracy, to wszystko dzięki zespołowi. No i też oprócz rozwoju całej działalności też jest rozwój mocny właśnie to, co powiedziałeś, pracownika, czyli ktoś, kto pracował, nie wiem, wcześniej na produkcji, później może być kontrolerem jakości, a później jeszcze wyżej, tak? Jest ta możliwość awansów? Tak, oczywiście. Wszyscy tak naprawdę, prawie wszyscy dyrektorzy tej firmy to po prostu byli od samego początku z nami. Teraz powołaliśmy nowego członka zarządu, który kiedyś pracował na pakowalni. Prezesem spółki jest człowiek, który był kierowcą spółki, która świadczy nam usługi transportowe, także to chcę też pokazać innym ludziom, że ta praca tutaj, poświęcenie i ten rozwój firmy to też jest dzięki nim i że to jest dla nich, żeby oni po prostu
mogli się dalej spełniać u nas. To raczej rzadkość, nie? W działalnościach, powiedzmy, gospodarczych, gdzie jak ktoś pracuje, to niech pracuje, dołoży mu tam 100 czy 200 do wypłaty, ale nie żeby, powiedzmy, kierowcę czy kogoś z niższych działów dawać na prezesa jakiejś spółki, prawda? No, to gdzieś taką mam politykę tego i tak mi się bardzo prowadzenie tej firmy podoba w ten sposób. I jak mamy teraz taki okres, że dajemy ludziom, waloryzujemy stawki, to ja się pytam, że bardzo chętnie, jak ktoś jest na wyższym stanowisku, możemy tę stawkę zwaloryzować, ale powiedz, co dasz nam nowego, w czym możesz pomóc, co jeszcze wymyślić, tak żeby i wilk był syty, czyli nasze przedsiębiorstwo, i owca cała, żebyśmy mogli się po prostu rozwijać. No właśnie, mówię, że stawki są coraz większe, to nie wiem, czy to są konkurencyjne co do, nie wiem, pracy w restauracji, na przykład kucharza, czy jak to wygląda tutaj u Was z stawkami? Akurat my potrzebujemy bardzo dużo ludzi i pozyskujemy u nas stawki na pewno wyższe niż w restauracji i tu gdzieś jest taki problem, że my dla restauratorów może problem, że my tych ludzi wyciągamy jakby z rynku, bo my potrzebujemy na samej kuchni, ciężko powiedzieć, około 200 kucharzy jest, tak? I teraz jakby wypuścić ich na rynek, to oni obsadzą wszystkie restauracje, tak? A u nas jest praca też o tyle fajna, że ona się zaczyna od 5 rano, ciężko znaleźć od 5, 6, ciężko znaleźć restaurację, która będzie otwarta od 6 rano, zawsze restauracje się gdzieś o 10, 12 otwierają i ci ludzie też później kończą pracę, więc też jest ciężej znaleźć do restauracji niż Czyli mówisz, że do stawki cateringu. są dużo większe niż, powiedzmy, na rynku. Myślę, że 20% na pewno stawki są większe niż na rynku. I jeszcze większe możliwości awansu, bo raczej jak ktoś jest kucharzem, to już Dokładnie. nie przejdzie na właściciela czy na prezesa restauracji, bo by musiał ją sobie otworzyć, a u Was tutaj jest możliwość, że przejdzie, powiedzmy, na dział organizacji całej kuchni, a później może być jeszcze szefem, powiedzmy, na przykład takiego Oczywiście. działu. Więc fajnie to słyszeć, bardzo ciekawa historia, też już tą Twoją historię i całą historię Wikinga poznałem dużo wcześniej, dlatego też tutaj się pojawiłem, więc mega ambitne podejście do tematu, więc szczerze gratuluję, bo takich ludzi trzeba szanować i słuchać i inspirować się takimi biznesami, bo to jest coś pięknego, bo zaczynaliście, można powiedzieć, w garażu, że tak powiem, czyli od małego, powiedzmy, W piwnicy, dosłownie. Dosłownie w piwnicy zaczynaliście, no i jak widzicie, drodzy widzowie, przedsiębiorstwo urosło do przeogromnych rozmiarów, no i życzę Wam, żebyście jak najwięcej tego rynku zgarnęli, no bo posiłki są naprawdę dobre, wysokiej jakości, czyli no im więcej ludzi będzie to jadło, im więcej ludzi będzie się tym częstowało, tym i dla Was lepiej, i dla nich, no bo sami nie muszą gotować, a jedzą coś dobrego, więc gratuluję, dziękuję bardzo pięknie. za zaproszenie, wszystkich widzów zachęcam do komentowania tego odcinka, do zostawienia łapek w górę, oczywiście do subskrybowania kanału do roboty, jeśli jesteście zainteresowani cateringiem Wikinga, klikajcie w linki, które pojawiają się w opisie. No ja zapraszam do kolejnego materiału, który pojawi się na kanale już niebawem. Dzięki bardzo.